Odpowiednie rozmieszczenie i zaplanowanie struktury frameworku stanowi kluczowy etap w projektowaniu większych projektów. Gdy nasza aplikacja staje się coraz bardziej skomplikowana i zyskuje na rozmiarze, ważne jest, aby jej podstawy były odpowiednio ułożone. To właśnie odpowiednio zorganizowana struktura pozwoli na sprawniejsze rozwijanie, utrzymywanie i skalowanie naszego projektu. Kolejnym istotnym aspektem, nad którym się pochylimy, jest automatyzacja. Ręczna weryfikacja i testowanie kodu w większym projekcie jest czasochłonne i podatne na błędy. Dlatego też zastosujemy narzędzia, które pozwolą nam na automatyczne testowanie i weryfikację naszego kodu. NPM, czyli Node Package Manager, to narzędzie służące do zarządzania paczkami i bibliotekami JavaScript w środowisku Node.js. Jest to jedno z najważniejszych komponentów ekosystemu Node.js, umożliwiający deweloperom łatwe pobieranie, instalowanie, aktualizowanie i usuwanie paczek oraz zarządzanie ich zależnościami. W poprzednich częściach wspominałem, że K6 wykorzystuje język Go pod powłoką, co oznacza, że nie jest oparty na Node.js. To ma pewne konsekwencje, ponieważ niektóre API dostępne z Node.js, takie jak moduły FS czy OS, nie będą działać w K6. Podobnie, API przeglądarek również nie jest dostępne. Wydaje się więc, że korzystanie z Node.js w kontekście K6 może być nieco ograniczone. Jednakże, musimy wyraźnie rozróżnić dwie części naszego frameworka. Funkcjonalności samego K6 oraz jego strukturę. Funkcjonalności takie jak wykonywanie żądań HTTP czy operacje na danych w praktyce są realizowane pod powłoką w języku Go. Aby uzupełnić ewentualne braki w tych funkcjonalnościach, mamy możliwość tworzenia rozszerzeń, na czym skupimy się w kolejnych częściach serii. Z drugiej strony struktura frameworka jest niezależna od języka Go. Możemy wykorzystywać dowolne narzędzie, które pozwoli nam w prosty sposób ustrukturyzować, zautomatyzować i uprościć nasz projekt. Wybór menadżera pakietów NPM był dla mnie naturalny, ponieważ scenariusze testowe pisane są w języku JavaScript, a NPM jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej zaufanych narzędzi stosowanych przez inżynierów od automatyzacji testów funkcjonalnych. Omówiliśmy sobie, czym jest Node oraz czym był determinowany mój wybór go do budowania frameworku testowego. Przejdźmy zatem do inicjalizacji wstępnego projektu. Odbywa się to poprzez wykonanie polecenia npm init. Po wprowadzeniu informacji o projekcie, takich jak jego nazwa czy opis, zostanie otworzony plik package.json. Jego zawartość prezentuje się następująco. Najbardziej interesujące nas pole znajduje się w obiekcie scripts. W nim przetrzymywane są zdefiniowane przez użytkownika polecenia, które służą jako skrót do uruchomień dłuższych poleceń. O co dokładnie chodzi, przekonamy się w kolejnych częściach niniejszej serii. Na tym też etapie utwórzmy katalog scripts z przykładowym skryptem o nazwie scenario.js, którego wnętrze będzie przytrzymywało pojedyncze polecenie HTTP wraz z kilkoma zmiennymi oraz importami, które są niezbędne. Jego chaotyczna struktura jest utworzona intencjonalnie. Linter, nazywany czasem statycznym analizatorem kodu, jest narzędziem programistycznym używanym do automatycznej analizy dużych zestawów kodu w celu wykrywania błędów, niezgodności z ustalonymi standardami programistycznymi oraz potencjalnych problemów związanych z bezpieczeństwem lub wydajnością. Jego głównym zadaniem jest badanie kodu w poszukiwaniu brakujących elementów, wadliwych struktur, braku spójności oraz innych błędów. Linter działa na poziomie statycznym, co oznacza, że analizuje kod bez jego rzeczywistego uruchamiania, co pozwala na szybkie wykrycie potencjalnych problemów przed uruchomieniem aplikacji. Dzięki temu programiści mogą wcześniej identyfikować i poprawiać błędy w trakcie tworzenia programów, co prowadzi do poprawy jakości i przewidywalności kodu. Podczas pisania scenariuszy testowych w K6 korzystamy z lintera do wykrywania potencjalnych błędów w naszym kodzie. W prostych scenariuszach mogą to być najczęściej nieużywane obiekty czy importy. Teraz, kiedy już wiemy, czym jest linter, przejdźmy do implementacji go w naszym skrypcie. Aby zainstalować narzędzie, użyjemy menadżera npm. W linterze zasady, które będą zastosowane w naszym skrypcie, definiuje się z poziomu plików konfiguracyjnych. Utwórzmy więc plik o nazwie .slint.rc.js, w którym zdefiniujemy część naszej konfiguracji. Listę pełnych opcji znajdziecie w dokumentacji. W istniejącym pliku package.json zdefiniujemy dwa polecenia, które będą służyły nam do wykrywania błędów we wszystkich plikach z katalogu scripts, gdzie przechowujemy scenariusze testowe, oraz do automatycznego naprawiania wykrytych błędów w zdefiniowanym katalogu. Teraz uruchommy pierwsze z poleceń. Następnie spróbujmy uruchomić naprawę skryptów i sprawdźmy, jakie zmiany zostaną dokonane w skrypcie. Jak widać, zbędne elementy zostały usunięte z kodu. Dzięki temu możemy utrzymywać wysoką jakość kodu. Niestety, część z błędów nie zostanie umyślnie usunięta.
Wymaga ona manualnego sprawdzenia przez inżyniera kodu. Linter powinien być domyślnie uruchamiany na etapie przesyłania zmian do repozytorium, aby zapewnić spójność i poprawność kodu. Prettier to narzędzie do formatowania kodu, które pozwala automatycznie uporządkować strukturę kodu w określonym języku programowania. Jego głównym celem jest zapewnienie spójności formatowania między różnymi częściami kodu oraz ułatwienie czytania i zrozumienia go. Programiści mogą skupić się na tworzeniu logiki aplikacji z Prettierem, a narzędzie zadba automatycznie o odpowiednie formatowanie kodu. Zwiększa to nie tylko czytelność kodu, ale pozwala także zaoszczędzić czas i pracę, który zwykle wymaga formatowania kodu ręcznie. Prettier jest popularnym narzędziem wśród programistów, którzy cenią sobie czysty, spójny i estetyczny wygląd kodu. Podczas pisania wielu scenariuszy testowych jednocześnie, Prettier znajduje swoje zastosowanie w ujednolicaniu praktyk używanych przez różnych inżynierów. Dzięki temu możemy zapewnić spójny wygląd i formatowanie kodu w całym projekcie. Aby zainstalować narzędzie, wystarczy użyć menadżera pakietów npm i wpisać polecenie widoczne na ekranie. Podobnie jak w przypadku lintera, zasady, według których ma być sformatowany kod, są definiowane w różnych formatach plików. W naszym przypadku użyjemy formatu JSON do konfiguracji. Przykładowa zawartość pliku o nazwie prettierrc.json prezentuje się następująco. Opcje przedstawione na ekranie są również konfiguracją, którą osobiście stosuję w swoich projektach. W tym samym czasie gorąco zachęcam do wdrożenia jej we własnych frameworkach. Po utworzeniu konfiguracji jesteśmy gotowi do zdefiniowania dwóch poleceń. Pierwszy z nich posłuży nam do sprawdzenia formatowania, a drugie do jego automatycznego zastosowania. Na początek sprawdźmy, czy błędy w formatowaniu zostaną wykryte. Uruchommy teraz automatyczne sformatowanie kodu w istniejących scenariuszach z katalogu Scripts. Sprawdźmy zawartość naszego kodu po sformatowaniu. Podobnie jak w przypadku lintera, Prettier powinien być uruchamiany na etapie wprowadzania zmian do repozytorium, aby zapewnić spójność formatowania kodu. W dzisiejszej części skupiliśmy się na pierwszych krokach tworzenia przykładowego frameworku testowego, który umożliwi monitorowanie wydajności naszych aplikacji za pomocą narzędzia K6. Rozpoczęliśmy od instalacji dwóch kluczowych narzędzi, które znacząco ułatwiają pracę z naszym kodem. Jest to linter oraz Prettier. Dzięki nim możemy unikać częstych błędów składniowych i logicznych, a także utrzymać czystość formatowania kodu. Jeśli ten film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia!